Witam w kolejnym odcinku naszej podróży przez pustynię Atacama. Dzisiaj rozpoczynamy naszą wyprawę w San Pedro de Atacama, niewielkiej oazie otoczonej przez góry i wulkany, położonej na wysokości ponad 2400 metrów nad poziomem morza, w samym sercu jednej z najsuchszych pustyń na Ziemi. Wyruszamy w kierunku El Tatio, najwyżej położonego pola gejzerów na świecie. Przed nami ponad 90 km drogi przez surowy, niemal księżycowy krajobraz. Będziemy wspinać się coraz wyżej, aż do ponad 4300 metrów nad poziomem morza. Minęliśmy Guatin, niewielką osadę znaną jako Dolina Kaktusów. Guatin słynie z imponujących kaktusów, które osiągają wysokość nawet 7-8 metrów i mogą mieć ponad 100 lat. W Guatin spotykają się też dwie rzeki, ciepła Puritama i zimna Purifica, dając początek rzece Vilama. To zjawisko tworzy unikalny mikroklimat sprzyjający rozwojowi różnorodnej flory i fauny w otoczeniu surowego pustynnego pejzażu. Docieramy do podmokłych terenów laguny Maciuca, wysokogórskiej oazy życia. Na tle surowych andyjskich szczytów możemy zobaczyć flamingi andyjskie, brodzące w płytkich wodach. Ich różowe sylwetki odbijają się w tafli laguny, tworząc niezwykły widok. Dojeżdżamy do osady Maciuca, niewielkiej, malowniczej wioski położonej na wysokości około 4000 metrów, 44 km na północ od San Pedro de Atacama. Choć zajmuje ją zaledwie kilkunastu mieszkańców, urzeka filmową scenerią. Niskimi domkami z gliny adobe, dachami z trawy puna i białym kościółkiem. Mieszkańcy zajmują się hodowlą alpak, rękodziełem i turystyką. Choć nie wszyscy mieszkają tu przez cały rok. Przed nami rozciąga się ogromna płaska przestrzeń, charakterystyczna cecha antiplano wysokogórskiego płaskowyżu Andów. To, co widzimy, to rozlewisko rzeki Putana, górskiego potoku wywodzącego się z lodowców i źródeł na wysokości ponad 4000 metrów w Andach. Jej wody są niezwykle ważne dla lokalnego ekosystemu, ponieważ na tym surowym, wysokogórskim terenie stanowią oazę życia dla roślin i zwierząt. Putana zasila pobliskie pola uprawne i pastwiska, a jej dolina tworzy naturalną granicę między pustynnym klimatem Atacamy a bardziej zielonymi terenami wyżyny Antiplano. Droga prowadzi przez coraz bardziej górzysty teren, wkraczając na obszar Parku Narodowego El Tatio. Wije się wśród wzgórz, oferując piękne widoki na doliny i andyjskie szczyty. W końcu docieramy do dzisiejszego celu naszej podróży, El Tatio, jednego z największych i najwyżej położonych pól gejzerów na świecie, które znajduje się na wysokości około 4320 metrów nad poziomem morza w chilijskich Andach. Woda wypływająca z gejzerów jest gorąca i bogata w minerały, co wpływa na unikalny mikroklimat tego miejsca. El Tatio to także siedlisko rzadkich gatunków zwierząt i roślin przystosowanych do surowych warunków wysokogórskich, a także miejsce o wielkim znaczeniu kulturowym dla lokalnych społeczności. To prawdziwy cud natury, który łączy wulkaniczną siłę z pięknym krajobrazu, przyciągając turystów z całego świata. El Tatio to ponad 80 aktywnych gejzerów i fumaroli rozciągających się na dużym obszarze. Każdego ranka, gdy wschodzi słońce, ich para wystrzeliwuje nawet na 10 metrów w górę, tworząc spektakl, który odbiera dech w piersiach. Jeśli ktoś nie wie, jaka jest różnica między gejzerem a fumarolą, to gejzery to wybuchające fontanny gorącej wody i pary, a fumarole to stałe otwory, z których wydobywa się tylko gorąca para i gazy. Gejzery i fumarole są bardzo różnorodne. Od małych, spokojnie bulgoczących źródełek
po potężne fontanny wrzącej pary i wody. Woda wypływa z głębokich szczelin skalnych, podgrzewana przez magmę pod powierzchnią Ziemi. Temperatura może przekraczać 85 stopni Celsjusza. Dlatego El Tatio jest miejscem pięknym, ale i niebezpiecznym. Lepiej nie podchodzić zbyt blisko. Co więcej, El Tatio to jedno z nielicznych tak wysoko położonych pól gejzerów na świecie, co czyni je wyjątkowym nie tylko dla turystów, ale także dla naukowców badających zjawiska geotermalne i ekstremalne warunki życia. Różnorodne kolory tego krajobrazu to efekt wulkanicznej aktywności oraz minerałów obecnych w ziemi i skałach. Żółte i pomarańczowe plamy pochodzą od siarki, zielonkawe od minerałów zawierających miedź, a czerwone i brązowe barwy to efekt utleniania żelaza. Wygląda jak jeden duży krater wulkanu. W połączeniu z surową fakturą skał i parującymi szczelinami całość przypomina krater wulkanu. Naturalne dzieło sztuki ukazujące potęgę i różnorodność geologicznych procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi. A to największy i najbardziej znany gejzer w okolicy, nazywany El Jefe, czyli szef. To jeden z najbardziej aktywnych i regularnych gejzerów w całym polu El Tatio. Warto też wspomnieć, że sama nazwa El Tatio pochodzi z języka Kunsa i oznacza płaczącego dziadka, nawiązując do kształtu okolicznych gór przypominających leżącego starca, z którego łez unosi się para wodna. Język Kunsa był językiem rdzennych mieszkańców północnego Chile, ludu Atacameños, znanych również jako Lican Antai, zamieszkujących okolice pustyni Atacama, w tym w tereny wokół San Pedro de Atacama i El Tatio. Niestety język ten wymarł. Ostatni jego użytkownicy zmarli w XX wieku i dziś nikt nie posługuje się Kunsą jako językiem ojczystym. Wracając, ponownie przejeżdżamy jeden z najbardziej spektakularnych odcinków naszej trasy między El Tatio a Rio Putana. Na wysokości ponad 4000 metrów rozciąga się szeroka, wysokogórska równina, typowy krajobraz andyjskiego antiplano, czyli wyżyny środkowoandyjskiej. Choć krajobraz może wydawać się pusty, w rzeczywistości tętni życiem. Można dostrzec wikunie pasące się na suchych trawach albo flamingi przy niewielkich zasolonych lagunach. To typowy ekosystem Puna, andyjska tundra z roślinnością i fauną przystosowaną do trudnych warunków. Wysokie niebo, rozrzedzone powietrze i majestatyczne wulkany tworzą tutaj niepowtarzalną atmosferę, w której naprawdę można poczuć potęgę i piękno natury Andów. Jadąc dalej w stronę rzeki Putana, tuż przed jej brzegiem natrafiamy na ruiny dawnej kopalni lub osady górniczej. Ten teren był niegdyś intensywnie eksploatowany w poszukiwaniu minerałów
przede wszystkim miedzi i srebra. Przed nami rozciąga się rzeka Putana, której powierzchnię miejscami pokrywa zielona powłoka. To glony i bakterie rozwijające się w bogatych w minerały i ciepłych wodach tego górskiego potoku. Na horyzoncie widać majestatyczne szczyty i wulkany, między innymi potężny wulkan Putana o wysokości 5884 metrów nad poziomem morza. Wokół rzeki można wypatrzeć wikunie, które często pasą się nad brzegiem lub brodzą w wodzie. Jadąc dalej w stronę Maciuka, droga staje się coraz bardziej kręta i pofałdowana, prowadząc przez pagórkowaty teren. Widoki jednak ciągle zapierają dech w piersiach. To przestrzenie, które trudno w pełni uchwycić kamerą i oddać na płaskim ekranie. Za Maciuką wjeżdżamy na obszar rozlewiska rzeki Rio Grande, górskiej rzeki, która tworzy tu szerokie i płytkie rozlewisko. Jadąc dalej, trafiamy do wspaniałego punktu widokowego Mirador de Maciuca, skąd rozciąga się imponujący widok na rozlewiska rzeki Rio Grande oraz okoliczne góry i wulkany. W tym miejscu znajduje się również ekspozycja ze zdjęciami lokalnej fauny, gdzie możemy podejrzeć, jakie zwierzęta można stąd wypatrzeć. Żyją tutaj na przykład aż 3 różne gatunki flamingów. Obecne są także ptaki wodne, takie jak różne kaczki, gęsi oraz mewa andyjska. Wśród zdjęć widnieje również kondor, symbol Andów, majestatycznie szybujący nad tym krajobrazem. Znalazły się tu także zdjęcia taguas, czyli tutejszych gołębi. Na ekspozycji nie brakuje również ssaków zamieszkujących te tereny. Oprócz wikuni i guanaco, czyli bliskich krewnych wikuni, ale większych i bardziej wytrzymałych, możemy spotkać lisy andyjskie, pumy oraz dzikiego kota andyjskiego. Jest też tutejszy zając, czyli pika, niewielki gryzoń o krótkich uszach i puchatym ogonie. Flamingi andyjskie zamieszkują słone jeziora położone na wysokościach od 3500 do 4500 metrów nad poziomem morza w Chile, Boliwii, Peru i Argentynie. Ptaki te odżywiają się głównie okrzemkami, czyli charakterystycznymi glonami. Flamingi filtrują je z wody za pomocą specjalnie przystosowanego zakrzywionego dzioba. A różowe upierzenia zawdzięczają obecności karotenoidów, barwników zawartych właśnie w spożywanych glonach. Nazwa tego wąskiego, suchego kanionu, który widzimy, Quebrada Escalera, oznacza schody i prawdopodobnie odnosi się do stopniowego opadania terenu wzdłuż kanionu.
A to fantastyczny punkt widokowy, dosłownie Fantastico Mirador. Znajduje się około 15 km na południowy zachód od San Pedro i oferuje przepiękny widok na dolinę Rio Salado oraz wulkan Icancabur, który wyróżnia się swoją charakterystyczną stożkowaną sylwetką. To idealne miejsce na zakończenie podróży w tym niezwykłym regionie oraz uchwycenie ostatnich zdjęć w drodze powrotnej do San Pedro de Atacama. A już jutro wracamy do Santiago, skąd polecimy do Brazylii, dokładniej do Rio de Janeiro. Zapraszam do śledzenia naszej relacji z podróży. Jeśli film Ci się podobał, będzie mi miło, jeśli zostawisz łapkę w górę lub komentarz. A jeśli chcesz oglądać kolejne filmy z naszych podróży, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału.